Zmiany klimatu oraz skutki globalnego ocieplenia są dziś odczuwalne na całej Ziemi. Najwrażliwsze na te zmiany są rejony polarne, gdzie wzrost temperatur jest prawie 4-krotnie szybszy niż średnia ogólnoświatowa. Nic więc dziwnego, że Arktyka z roku na rok staje się coraz cieplejsza, zmniejsza się jej pokrywa śnieżna, kurczy się zasięg lodu morskiego, a lodowce topnieją i wycofują się na ląd. W Oceanie Arktycznym pojawia się coraz więcej cieplejszych wód atlantyckich, a wraz z nimi nowe gatunki, które wypierają te od zawsze związane z rejonami polarnymi. Zmiany w Arktyce mają znaczenie nie tylko dla lokalnego ekosystemu, ale mogą mieć wpływ na środowisko całej Ziemi. Procesy te należy zbadać i zrozumieć. Grupa naukowców z 2 instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geofizyki oraz Oceanologii wraz z partnerami z Zachodnio-Norweskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w ramach projektu ROW – Recesja i Więdnięcie chce zrozumieć, jaki jest wpływ recesji lodowców, które aktualnie uchodzą do morza, na morską produkcję biologiczną i biogeochemię w Arktyce. Większość wypraw naukowych na Spitsbergenie rozpoczyna się w Longyearbyen, stolicy archipelagu. Tak było i w naszym przypadku. Opuściliśmy port na pokładzie jachtu Azymut, dowodzonego przez kapitan Małgorzatę Sokołowską, i wyruszyliśmy w kierunku Zatoki Białego Niedźwiedzia, przy której położona jest polska stacja polarna Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego, cel naszej podróży. Żegnaliśmy wody i z fiordu w ciepłych promieniach arktycznego słońca. Naukowców coraz mniej szokują wysokie temperatury o tej porze roku. Nasz rejs miał trwać około 24 godzin, ale okazało się, że w związku z nadchodzącym silnym wiatrem będziemy musieli schować się w małej zatoczce za Belsundem na kolejne 12 godzin, co znacznie wydłuży naszą podróż. Mimo to grupa przyjęła tę wiadomość ze spokojem i pozytywnym nastawieniem. Dla wszystkich to oczywiste, że w Arktyce to natura dyktuje warunki. Po sztormowej nocy wyruszyliśmy w dalszy rejs. Kolejny dzień przywitał nas śniegiem, wiatrem i znacznie niższą temperaturą. Na lewej burcie pojawiła się ziemia Torella, gdzie w 1934 roku dotarła pierwsza polska wyprawa na Spitsbergen, w trakcie której naukowcy odkrywali niezbadane dotąd tereny w głębi lądu. Owocem tych badań, oczywiście poza publikacjami naukowymi, są polskie nazwy miejsc, takie jak Góry Piłsudskiego, Góry Kopernika lub szczyt Wawel. Jak tam aktualnie wygląda sytuacja w Zatoce? My tak wstępnie za jakieś 2,5 godziny byśmy mogli być. Jak to dowiedzieć się aktualnie? Cały czas mocno wieje, jest trochę lodu przy brzegu, ale nie dużo. Jest też kawałek jeszcze przylepu, nie spłukał do tego. Ja bym powiedział tak, abyście się chowali gdzieś pod Baranowskim. My spróbujemy zbudować sobie zabezpieczenie i tym systemem robimy do szybkich pas. Okej, dobra, no to myślę, że wiesz, jak już staniemy na kotwicy gdzieś przy Baranowskim, to wtedy będziemy ewentualnie patrzeć co i jak. Faktycznie PTS-y myślę, że jednym razem by poszło, to by było bardzo dobrze. Na horyzoncie pojawił się przylądek Wilczka, na którym w czasie stanu wojennego polscy polarnicy na znak solidarności z narodem postawili krzyż. Mówi się, że to lokalny kościół bez dachu i ścian, miejsce pamięci i zadumy. Chwilę później dostrzegliśmy pierwsze budynki stacji.
Pomimo śniegu, zimna i wiatru, morale grupy pozostawało wysokie. Po przygotowaniu sprzętu i bagaży oczekiwaliśmy na ekipę ze stacji, która miała nas zabrać na ląd. Byliśmy bardzo zadowoleni, że warunki pogodowe pozwoliły na użycie PTS-a, czyli średniego transportera pływającego, tak zwanej amfibii, lub bardziej kolokwialnie wszędołazu, który służy do transportu zaopatrzenia. W przeciwnym razie bylibyśmy zdani na małą, blaszaną łódź motorową, która musiałaby wykonać wiele kursów, zanim cały nasz ładunek dotarłby na ląd. Rozładunek przebiegł zaskakująco szybko i sprawnie. Ledwie się obejrzeliśmy, a już żegnaliśmy Azymuta i jego dzielną załogę. Pozostało tylko znaleźć odpowiednie miejsce do zejścia na ląd i wszyscy cało i zdrowo dotarliśmy do stacji Polskiego Domu pod Biegunem. Znajdujemy się w rejonie południowego Spitsbergenu w fiordzie Horsund, gdzie zlokalizowana jest polska stacja polarna imieniem Stanisława Siedleckiego. Swoją działalność stacja rozpoczęła w 1957 roku, a od 1978 roku prowadzone są tutaj całoroczne, ciągłe obserwacje, jak zmieniają się warunki środowiskowe w rejonach polarnych. W oparciu o stację prowadzone są dwa typy obserwacji. Pierwsze dają nam informację o tym, co się dzieje z całą naszą planetą. Są to pomiary pola magnetycznego, tego, co się dzieje wysoko w atmosferze, jak wygląda naturalna sejsmiczność Ziemi. Drugi typ badań, w które ja osobiście jestem zaangażowany, są to badania, jak zmienia się środowisko naszej Ziemi. To, co obserwujemy w Polsce czy w całej Europie związane ze zmianami klimatu, w rejonach polarnych widoczne jest dużo silniej. Dlaczego? No, istnieje coś takiego jak wzmocnienie polarne. Wszystkiego rodzaju zmiany klimatu, które są w szerokościach geograficznych umiarkowanych, tutaj są kilkanaście razy silniejsze, stąd to jest łatwiej obserwować i to środowisko jest bardziej czułe na tego typu zmiany. Lód odbija 90% światła słonecznego, natomiast woda morska pochłania to światło niemal w całości. Dlatego właśnie im więcej będzie obszarów wolnych od lodu, tym szybciej morza i oceany będą się ogrzewały. Jest to przykład sprzężenia zwrotnego, które napędza zmiany klimatu i znacznie utrudnia przewidywanie ich dalszego przebiegu. Naukowcy obawiają się, że do 2040 roku Arktyka w okresie lata może być całkowicie wolna od lodu morskiego. Jednym z takich bardziej spektakularnych zjawisk aktualnie zachodzących w rejonach polarnych jest recesja lodowców. One, wycofując się, odsłaniają nowe obszary. I to, nad czym wszyscy zastanawiamy, to jak będzie się zmieniać środowisko rejonów polarnych w wyniku recesji lodowców oraz czy i w jaki sposób ma to potencjalnie wpływ na cały ekosystem z całej planety, nie tylko i wyłącznie rejonów polarnych, ale także innych obszarów. I to po części stało się taką podstawą prac nad naszym projektem, bo od dawna wiadomo, że właściwie Ziemia ma tak jakby dwa płuca. Pierwsze to są lasy tropikalne, które w wyniku procesu fotosyntezy z dwutlenku węgla wytwarzają tlen i to jest coś, co jest wielu ludziom bardzo dobrze znane. Natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę, że drugim płucem Ziemi są morze i oceany, które pochłaniając dwutlenek węgla produkują tlen
poprzez organizmy morskie, mikroorganizmy, poprzez organizmy planktoniczne. Najwięcej takich organizmów planktonicznych występuje właśnie w rejonach polarnych. I my chcemy sprawdzić i zbadać to, w jaki sposób w przyszłości na funkcjonowanie tego środowiska, funkcjonowanie tych organizmów wpłynie recesja lodowca. Jedną. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Po 2 dniach wichur i śnieżyc w końcu wyszło słońce, a grupa mogła rozpocząć przygotowania do pierwszych prac w terenie. Polarnicy powinni posiadać wiele różnych umiejętności. Muszą być przecież gotowi na każdą ewentualność. Arktyka bywa bardzo wymagająca, a jeden błąd może kosztować życie. Mateusz Moskalik, lider projektu ROW, przygotowuje się do pierwszego nurkowania. Towarzyszyć mu będzie Adam Słucki, doświadczony instruktor nurkowania, który zdobywał swoje doświadczenie na całym świecie. Pomiary, które robimy w fiordzie Horcum, służą do rozpoznania warunków środowiskowych panujących w tym rejonie. Czym się głównie zajmować będziemy? Naszym zadaniem, pierwszym zadaniem, jakie mamy teraz do wykonania, jest wydobycie aparatury pomiarowej rozstawionej na dnie. Mamy duży zestaw czujników. Są to służących do pomiaru zarówno temperatury, zasolenia, warunków naświetlenia panujących pod wodą, mętności, czyli ilości materii zawieszonej w tlenie wodnej, prądów wodnych, ilości materii, czyli zawiesiny opadającej na dno oraz nagrywających dźwięki podwodne generowane przez lodowce. Ten cały zestaw informacji jest potrzebny do uzyskiwania, do pozyskania wiadomości o tym, jak zmienia się środowisko w rejonach polarnych w wyniku zmian klimatu. Rozstawiony pod wodą sprzęt często spędził na dnie przynajmniej jeden sezon. Pomimo koordynatów GPS wcale niełatwo go znaleźć. Stało od 2017.
Nurkowanie na Spitsbergenie jest nurkowaniem dość ekstremalnym ze względu na to, że zasolenie wody powoduje, iż mamy bardzo często ujemną temperaturę. W związku z tym zasady bezpieczeństwa, jakie stosujemy tutaj, staramy się jeszcze powiększyć. Na pewno zawsze używamy automatów oddechowych najwyższej jakości, żeby zminimalizować ryzyko ich awarii, a mimo wszystko i tak dublujemy nasze zestawy, czyli ja i mój partner Mateusz mamy 2 butle na plecach, żeby w razie awarii jednej mógł skorzystać z drugiej. No i oczywiście, zresztą jak nurkując gdziekolwiek, tak i tutaj zawsze nurkujemy w systemie partnerskim, czyli co najmniej 2 płetwonurków pod wodą, jesteśmy sobie w stanie wzajemnie pomóc. Z racji tego, że temperatura wody jest jest zimniejsza niż gdziekolwiek praktycznie na świecie, no stosujemy zawsze suche skafandry, czyli skafandry, które nie przepuszczają wody, a pod spodem mamy dość ciepłe ubrania, ciepłe ocieplacze. No i bardzo często stosujemy również ogrzewanie elektryczne, żeby dodatkowo wspomóc się w grzaniu, w podniesieniu temperatury naszego ciała. Aparaturę pomiarową mamy rozstawioną na głębokości, zazwyczaj na głębokości od 10 do 20 metrów, więc w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, mamy stację na głębokości rzędu 15 metrów, więc musimy się tam zanurzyć, odnaleźć ją na dnie, doczepić do niej boje wypornościowe, wypuścić ją na powierzchnię, żeby mogło być zebrane w tym momencie przez wspierający nas zespół na drugim pontonie. Warunki dzisiaj są całkiem dobre jak na Arktykę, czyli niewielkie zafalowanie. Przejrzystość wody patrząc wydaje się bardzo dobra. Jedna z lepszych, jakie na razie mieliśmy co najmniej w tym sezonie. Więc myślę, że to będzie nie dość, że tylko przyjemne nurkowanie, ale także pożyteczne. Poza zbieraniem aparatury rozstawionej na dnie i bezpośrednimi pomiarami, naukowcy zbierają próby wody i osadu do analiz laboratoryjnych w kraju. Próby te zbierane są cyklicznie w rejonie fiordu Hornsund, również w trakcie rejsu badawczego, poprzedzającego aktualnie prowadzone prace. W projekcie RO zajmuję się biogeochemią morza, głównie biogeochemią węgla, azotu, fosforu, podstawowych pierwiastków biogeochemicznych. No i tutaj zgodnie z główną tezą projektu staramy się spojrzeć z jednej strony w okolice miejsc, w te strefy przybrzeżne, tam gdzie lodowce ciągle jeszcze uchodzą do morza, porównać je z miejscami, gdzie te lodowce są już cofnięte na lądzie, a wody roztopowe dostają się wyłącznie poprzez spływ rzeczny. To pozwoli nam spojrzeć trochę w przyszłość, to porównanie i zobaczyć, jak ekosystemy te przybrzeżne mogą funkcjonować właśnie w przyszłości, gdzie te lodowce na skutek zachodzących zmian klimatycznych mogą być już cofnięte w głąb lądu. Zmiany w Arktyce widać gołym okiem. To jest ten rejon, który jest najbardziej narażony na świecie, jeżeli chodzi o zmiany klimatu i ich wpływ. Ja osobiście koncentruję się na obiegu węgla. No i tutaj ważna rzecz. Fiordy Spitsbergenu
pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, a więc przeciwdziałają zmianom klimatycznym de facto, zmniejszając je. Są bardzo wydajne w tym pochłanianiu. Pochłanianie dwutlenku węgla jest napędzane przede wszystkim siecią troficzną, przede wszystkim funkcjonowaniem całego ekosystemu. Fitoplankton pochłania dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy. Wszyscy znamy ten proces, uczyliśmy się o nim w szkole już podstawowej. Ten węgiel później już jako węgiel organiczny wędruje w sieci troficznej i po obumarciu organizmów trafia do osadów dennych między innymi albo do głębszych rejonów oceanu. W ten sposób ten dwutlenek węgla jest eksportowany i wyłączany na chwilę z obiegu. Nie ma tego negatywnego oddziaływania na klimat. A to, co chcemy zrobić w tym projekcie, to zobaczyć, jak to pochłanianie dwutlenku węgla może zmienić się w przyszłości. Właśnie wtedy, kiedy te lodowce będą cofnięte na skutek zmian klimatycznych na ląd. Co się zmieni w ekosystemie, a tym samym jak ten bilans dwutlenku węgla może się zmienić właśnie w najbliższej przyszłości. Przed czołem lodowca uchodzącego do morza występuje zjawisko upwellingu, czyli wynoszenia z głębi morza mas wodnych bogatych w składniki odżywcze na powierzchnię, gdzie mieszają się ze słodką wodą z lodowca. W ten sposób mikroskładniki transportowane przez lodowce z lądu mieszają się z makroskładnikami z głębi oceanu, tworząc optymalne warunki dla rozwoju planktonu morskiego, który pochłania dwutlenek węgla w znacznym stopniu. Naukowcy chcą zrozumieć, jaki wpływ na plankton będzie miało zjawisko odwrotne, czyli całkowite wycofanie się lodowców na ląd. Badaniem tych malutkich organizmów zajmuje się specjalistka od zooplanktonu, Emilia Trudnowska z Instytutu Oceanologii. Generalnie Arktyka jest swego rodzaju lodówką naszego globu. W związku z tym migruje tam każdego roku latem ogromna ilość ssaków morskich, czyli wielorybów oczywiście, ale też miliony ptaków, ryb. Wszyscy tam migrują w trakcie lata po to, aby pożywić się, ponieważ ilość biomasy, czyli pokarmu, która jest tam produkowana, jest niesamowicie większa od tej, która jest produkowana w niższych szerokościach geograficznych. W przypadku zooplanktonu, którym ja się zajmuję, to właściwie każdy z tych skorupiaczków jest tak jakby kapsułką wypełnioną tłuszczem. Jest to najlepszy rodzaj tłuszczu, to są kwasy DHA, omega. Widłonogi, pożywiając się na fitoplanktonie, potrafią je przekształcić właśnie w te wysokowartościowe tłuszcze, których gromadzą bardzo dużo po to, żeby przetrwać okres zimy. W związku z tym pod koniec lata całe ich ciała są wypełnione tłuszczem. I to jest idealny pokarm dla wszelkich innych konsumentów wyższego rzędu, dlatego jest to niesamowicie istotny system nie tylko ze względu na ilość lodu i swoją unikalność, ale także tak naprawdę on zasila bardzo dużo innych organizmów wokół świata. A druga rzecz jest taka, że on w związku z tym, że cyrkulacja oceaniczna jest taka, iż wody ciepłe płyną na północ, tam się ochładzają i wracają jako gęste z powrotem i tak naprawdę napędzają cały system klimatyczny globu. Musimy to badać, ponieważ widzimy, że wody, które napływają na północ, są coraz to cieplejsze, w związku z tym coraz trudniej je odziębić tak, żeby one zeszły na te głębiny odpowiednio gęste i zimne. Te procesy, to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane i ten napływ ciepłej wody właśnie zmienia nie tylko sam ekosystem Svalbardu czy Grenlandii, ale tak naprawdę ma wpływ na to, co my tutaj czy gdziekolwiek indziej odczuwamy. W kwestii prac, które były prowadzone w ramach projektu ROW na Spitsbergenie, z mojej dziedziny to było głównie pobieranie próbek planktonu. Tutaj pobierałam próbki fitoplanktonu, to zarówno po prostu wodę, która była konserwowana i tutaj moja koleżanka Ania będzie analizować skład gatunkowy i liczebności tych komóreczek, które są producentami pierwotnymi roślinnymi. Więc ja do tego konserwowałam, zbierałam, a następnie zbierałam próbki już typowo dla siebie za pomocą dużej sieci planktonowej. I tutaj były pobierane próbki z różnych warstw, po to, aby porównać, jakie organizmy znajdują się blisko dna, w toni wodnej i przy powierzchni. I w sumie, tak jak było według oczekiwań, przy powierzchni te próbki, tak jak widać na tym przykładzie, były niemal puste. Ta woda roztopowa, która jest wysłodzona, zabrudzona, no nikt tam nie chce mieszkać, więc były stosunkowo puste. Następnie takie w środku toni wodnej to w zależności od lokalizacji bardzo one się różnią. No i nad dnem. Ponadto
Te próbki były zbierane 3 razy w przeciągu sezonu, więc w maju, kiedy jeszcze to robienie lodowców nie jest tak intensywne, w lipcu, kiedy jest główny czas bardzo intensywnego spływu lodowcowego i w sierpniu, kiedy to właściwie już jest końcówka. I ta sezonowość też jest widoczna w próbach. Są zupełnie inne organizmy, dominują w różnym okresie, też właśnie o różnych potrzebach pokarmowo-ekologicznych i też różnej wrażliwości na te brudne, takie zabłocone czasami wręcz wody, które się znajdują właśnie przy czołach lodowców i w całym tym jęzorze, który odpływa od lodowca. Wraz z coraz bardziej intensywnym wytapianiem lodowców wypływa z nich coraz większa ilość zawiesiny, która zanieczyszcza wodę i ogranicza docieranie światła. Plankton ma gorsze warunki do fotosyntezy i pochłania mniej dwutlenku węgla z atmosfery. Naukowcy w rejonie Polskiej Stacji Polarnej zajmują się także badaniami innych skutków zmian klimatu, takich jak zanik lodu morskiego, recesja lodowców czy erozja wybrzeży. Oskar Głowacki z Instytutu Geofizyki od wielu lat pracuje nad nowatorską metodą badania procesów cielenia i wytapiania lodowców. Kiedy 11 lat temu po raz pierwszy jako doktorant pojechałem na Polską Stację Polarną do Horsundu na Spitsbergenie, już byłem zszokowany tempem tych zmian, które zachodzą na lodowcach. Kiedy byłem na Spitsbergenie w zeszłym roku, te zmiany okazały się wręcz przerażające. Oprócz tego, że bardzo istotne jest zrozumienie, jak wycofanie się lodowców na ląd wpłynie na ekosystemy, bardzo ważne jest też poznanie i monitorowanie tego, w jaki sposób ten proces wycofywania się przebiega. I to jest właśnie mój główny trzon badań. Problem polega na tym, że powszechnie dostępne metody, takie jak teledetekcja satelitarna, czy zdjęcia poklatkowe, czy inne metody bezpośrednie, nie są w stanie zbadać procesów, które dzieją się na granicy lodowców i morza. Są to przede wszystkim 2 główne procesy. Jest to proces cielenia, czyli odrywanie się ogromnych brył lodu, gór lodowych na granicy z morzem, które są często wielkości budynków, a drugi proces to jest podwodne wytapianie, czyli proces, który zachodzi głęboko pod powierzchnią morza i którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy to przy pomocy zdjęć satelitarnych, czy to przy pomocy zdjęć poklatkowych, czy wreszcie jak jesteśmy na miejscu. Od kilku lat już, a właściwie od 10 lat, opracowuję nową metodę badania ablacji, czyli ubytku lodowców na granicy z morzem. Są to metody pasywnej akustyki. I w swojej istocie polegają one na tym, że nasłuchujemy naturalnych dźwięków, które są generowane pod wodą przez lodowiec. Czyli na przykład, gdy wielka bryła lodu w procesie cielenia upada na powierzchnię morza lub gdy lodowiec się wytapia. Do rejestracji dźwięków pod wodą używamy mikrofonów, które nieco się różnią od standardowych mikrofonów. Nazywają się one hydrofonami i wyglądają mniej więcej tak. Czyli są kablem połączone z systemem zasilania, natomiast tutaj jest taka, powiedziałbym, obudowa, która zapobiega temu, żeby do środka mikrofonu nie dostała się woda. Taki system jest do pomiarów krótkookresowych. W przypadku, kiedy chcemy na przykład rejestrować dźwięki przez cały rok, stosujemy takie systemy z większymi obudowami, w których są wielkie pakiety zasilania i które mogą rejestrować dźwięki na przykład przez cały rok lub nawet dłużej. Okazuje się, że podwodne dźwięki rzeczywiście można wykorzystać do oceny tempa zaniku lodu na granicy z morzem. Na przykład jesteśmy w stanie oceniać objętości gór lodowych, które obrywają się od klifów lodowych, analizując natężenie dźwięków w określonych częstotliwościach. Oczywiście proces jest dość skomplikowany, jednak udało się już opracować taką zautomatyzowaną metodę zarówno wykrywania cieleń w takim materiale audio, jak także później oceny objętości. Troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja jest z oceną podwodnego wytapiania lodu. Tu jesteśmy jeszcze w takiej fazie, że musimy skalibrować, czyli powiedziałbym poznać dokładnie tą zależność pomiędzy tempem wytapiania i podwodnym dźwiękiem, natomiast już widzimy silną zależność pomiędzy tym, jak ciepła woda dociera do lodowca i natężeniem dźwięku, który właśnie jest wywoływany tym wybuchowym uwalnianiem pęcherzyków powietrza z lodu. Jest fascynującym, że
tak naprawdę możemy słuchać zmian klimatu poprzez właśnie rejestrację podwodnych dźwięków. Wraz ze zmianami klimatu w Arktyce, a w szczególności na północnym Atlantyku, zwiększa się intensywność sztormów. Pojawiają się one coraz częściej, towarzyszą im bardziej niszczycielskie fale, a poszczególne epizody sztormowe trwają dłużej. Zmniejsza się też pokrywa lodu morskiego, który tłumi fale, a tym samym chroni brzegi. Ponadto, kiedy na otwartym morzu jest mniej lodu, fale mają tak zwany dłuższy rozbieg, przez co ich oddziaływanie na brzeg jest silniejsze. W rezultacie bardziej energetyczne fale docierają do brzegów Arktyki przez większą część roku. Badaniem tych procesów zajmuje się Zuzanna Świrac z Instytutu Geofizyki. Dziś w pracach terenowych towarzyszy jej Meri Korhonen z Finlandii, która w instytucie zajmuje się analizą danych z monitoringu oceanograficznego realizowanego w rejonie fiordu Hornsund. Jesteśmy w Isbjörnhamnie na Morenie i będziemy monitorować nabieganie fal na brzeg. Do tego potrzebujemy rozłożyć statyw. Już mamy przygotowane nóżki. To będzie kamera GoPro na statywie i będziemy używać timelapsu, 2 zdjęcia na sekundę, żeby zobaczyć jak te fale tutaj już operują na brzegu. Czasami robi się to w taką pogodę, czasami wystarczy, że sztorm jest na otwartym morzu, a tutaj po prostu docierają te długie fale oceaniczne. No akurat dzisiaj nam się tak zdarzyło. Dobra, statyw już jest, on tutaj zostanie przez cały sezon, a głowica z GoPro będzie wstawiana tylko na te eventy sztormowe. Tworzymy codzienne mapy lodu morskiego, używając teledetekcji satelitarnej. Obrazy optyczne są zależne od zachmurzenia oraz dnia lub nocy polarnej, dlatego my używamy danych SAR, czyli radaru z aperturą syntetyczną. I pokażę jeden przykład teraz. Tutaj mamy obraz optyczny dla tego samego dnia. Tak wyglądają dane SAR, obrazy SAR. Używamy segmentacji, klasyfikacji automatycznej, czyli przetwarzamy ten obraz i automatycznie wychwytujemy, gdzie jest lód morski dla całego roku. Potem możemy zobaczyć, jak zmienia się ilość oraz lokalizacja lodu na przedpolu fiordu oraz w samym fiordzie. I tutaj taki przykład latem lód jest sporadyczny i to jest głównie lód lodowcowy z cielących się lodowców, ale potem jak się zbliża zima, widzimy lód dryfujący z południa, który bierze się ze wschodniego Spitsbergenu, a potem również lód tworzący się w zatokach fiordu, który zalega tam aż do czerwca. Cały projekt skupia się na tym, żeby określić, jak lód morski tłumi energię fal u wejścia do fiordu Hornsund i potem jak te fale na otwartym fiordzie przekładają się na wysokość fali na brzegu, czyli to nabieganie fali na plażę. I to jest o tyle istotne, że to jak daleko fala dociera na plażę przekłada się potem i na zalewanie gruntów, i na erozję brzegów. Tutaj w Isbjörnhamnie jest to ważne dla infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej, ale oczywiście taką metodę można potem przenieść w inne obszary, na przykład na Grenlandię, czy właśnie inne obszary Spitsbergenu.
Unikatowym elementem tego projektu jest to, iż łączy on naukowców z bardzo różnych dziedzin, począwszy od glacjologów, przylodowców, jak i hydrografów badających właściwości wody morskiej, chemików, którzy sprawdzają skład chemiczny wody i zawartość substancji biogenicznych, a wreszcie nas, ekologów, którzy sprawdzają, jak całe te zmiany biogeofizyczne wpływają na funkcjonowanie ekosystemów morskich. Liczymy na to, że spotkanie się tych tak różnych spojrzeń i aspektów i konsekwencji pomoże nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie tych ekosystemów przyszłości. Naukowcy prowadzą badania w rejonie Arktyki regularnie, bo procesy tam zachodzące mają wpływ na resztę świata. Dzięki badaniom naukowym dostajemy odpowiedzi na istotne pytania oraz możliwość przewidywania zmian, które niewątpliwie nas czekają. A dla mieszkańców rejonów polarnych te zmiany już są kwestią życia i śmierci.